tworzymy testy na platformie, w domyślny sposób są one wyświetlane tak, że kiedy student przystępuje do testu, to widzi zawsze jedno pytanie na ekranie, udziela odpowiedzi na to pytanie i przechodzi do następnej strony, czyli zawsze na jednej stronie jest wyświetlane jedno pytanie. Pomaga to studentom skoncentrować się na konkretnym pytaniu, a po drugie, w razie jakiejś awarii, jeśli student klika przez kolejne ekrany i gdyby się w tym momencie zdarzyła jakaś awaria i student by nie mógł kontynuować rozwiązywania tego testu, to przynajmniej te pierwsze 3 pytania będzie miał zapisane, ponieważ każde kliknięcie przycisku następna strona powoduje zapisanie udzielonej odpowiedzi. Oczywiście student może również w ramach testu nawigować, korzystając z bloku nawigacja w teście i przejść do dowolnego pytania, na przykład od razu do 15 i po kolei udzielać odpowiedzi na pytania albo udzielać tych odpowiedzi nie po kolei. Natomiast będą też oczywiście takie sytuacje, kiedy będziemy potrzebowali na jednym ekranie umieścić kilka pytań. Albo dlatego, że chcemy studentom pozwolić na przykład na swobodne przejrzenie wszystkich pytań i odpowiadanie na nie w dowolnej kolejności, żeby studentom pozwolić na przykład najpierw udzielić odpowiedzi na pytania łatwiejsze, później na trudniejsze dopiero, albo jeżeli będziemy chcieli wyświetlić studentom zestaw pytań, które będą w jakiś sposób powiązane. I żeby taki efekt uzyskać, wystarczy w ustawieniach testu, czyli w menu administracja testu, wchodzimy w edytuj ustawienia i w zakładce układ możemy zmienić. Nie, że chcemy, żeby było jedno pytanie na ekranie zawsze, tylko że chcemy mieć inną, konkretną liczbę pytań na ekranie, albo wręcz wszystkie pytania na jednej stronie. Zauważmy, że w tej chwili zaznaczyła się opcja zmień układ stron teraz, więc kiedy zapiszę zmiany, to wtedy w taki właśnie sposób zostanie ten test zaaranżowany. Kiedy teraz wejdziemy w podgląd testu, to wszystkie pytania widzimy na jednym ekranie i student może w łatwy sposób sobie je przejrzeć i odpowiadać w dowolnej kolejności. Natomiast jeśli wejdziemy w opcję edytuj zawartość testu, to tutaj jeszcze dodatkowo mamy możliwość tworzenia podziału na strony w dowolny sposób. Czyli nie tylko możemy zdecydować, że co 3, co 4 czy co ileś pytań będzie podział na strony, tylko możemy w dowolny sposób wprowadzać podziały, klikając te ikony. Czyli na przykład pierwsze 8 pytań to są pytania wyboru, następne 3 pytania są pytaniami z krótką odpowiedzią i kolejne 5 pytań to są pytania prawda-fałsz. Więc mogę podzielić sobie ten test na 3 strony w taki sposób, że każda strona będzie zawierała pytania konkretnego rodzaju. Zauważmy też, że na ekranie edycji zawartości testu mamy możliwość włączenia losowej kolejności pytań. Tylko uwaga, jeśli mamy podzielony test na ekrany, tak jak ja mam w tej chwili, że mam 3 kolejne ekrany z konkretnymi pytaniami, które powinny na tych ekranach się znajdować. Jeśli bym teraz włączył losową kolejność pytań, to wtedy te pytania by były wyświetlane studentowi, no właśnie, w losowej kolejności, czyli nie w takiej, jak tutaj jest ustalona, czyli równie dobrze pytania wyboru by mogły się znaleźć na stronie 2 lub 3 i każdy z tych rodzajów pytań byłby wymieszany. Ale uwaga, oprócz tego, że możemy test podzielić na strony, to możemy jeszcze dodatkowo wprowadzić nagłówki tych stron, czy tytuły tych stron. Pierwszy nagłówek wprowadzamy klikając ikonę ołówka, która się znajduje na samej górze tego ekranu i na przykład piszemy, że jest to pierwszy zestaw pytań. Natomiast, żeby wprowadzić nagłówki na początku strony 2 i strony 3, jeżeli mamy nasz test podzielony na strony, to tutaj w tym menu dodaj, oprócz możliwości dodawania pytań, mamy również możliwość dodania nagłówka kolejnej sekcji, czyli kolejnej strony. I w tym momencie możemy tu wprowadzić nazwę nagłówka
drugi zestaw pytań i analogicznie dodajemy sobie nagłówek trzeciej sekcji i też go nazywamy trzeci zestaw pytań. I zauważmy, że w momencie, kiedy wprowadziliśmy nagłówki, oprócz podziałów na strony wprowadziliśmy również nagłówki, to pojawiła nam się opcja losowej kolejności pytań przy każdej stronie. Czyli w tej chwili, włączając kolejność losową, tak naprawdę włączamy ją tylko dla tej strony zawierającej 8 pytań wyboru. Włączając tutaj kolejność losową, będzie to kolejność losowa dla tych 3 pytań z krótką odpowiedzią. I analogicznie oczywiście kolejność losowa dla pytań znajdujących się na trzecim ekranie. Jak to wygląda dla studentów? Wejdźmy teraz w podgląd tego testu. I na pierwszym ekranie studenci widzą te pierwsze 8 pytań. Są to pytania wyboru. Natomiast w nawigacji w teście widzimy wyraźny podział na te 3 strony i widzimy również nagłówki. I w każdej chwili możemy się przełączyć na drugą stronę, klikając dowolne pytanie, które się na tej drugiej stronie znajduje, i na trzecią stronę również klikając dowolne pytanie. Oczywiście student może kliknąć pytanie pierwsze z tej strony i wtedy będzie przekierowany na samą górę tej trzeciej strony testu. Dodatkowo taki test możemy również wzbogacić czy ułatwić rozwiązywanie takiego testu dla studentów w taki sposób, że do każdej z tych stron możemy dodać polecenie. Dzięki temu, że podzieliliśmy nasze pytania na zestawy w zależności od tego, jaki rodzaj pytania mamy, to teraz na początku każdej z tych stron możemy dodać polecenie, które będzie specyficzne dla danego rodzaju pytania. Czyli wracamy do naszego ekranu edycji zawartości testu i na początku każdego z tych ekranów dodajemy, uwaga, pytanie, ale wybieramy opcję, która tak naprawdę nie jest pytaniem, tylko opisem, polem tekstowym, które możemy dodać w dowolnym miejscu testu. Klikamy dodaj, nadajemy nazwę, opis do strony pierwszej i wprowadzamy polecenie. W poniższych pytaniach zaznacz właściwą odpowiedź i zapisujemy zmiany i ten opis do strony pierwszej umieszczamy na samym początku i analogicznie dodajemy opis do strony drugiej i trzeciej, czyli też dodaj pytanie, wybieramy opis, dodaj, opis do strony drugiej, zapisujemy zmiany i przenosimy ten opis na początek strony drugiej i analogicznie w przypadku strony trzeciej dodaj nowe pytanie, opis, dodaj, zapisujemy zmiany i umieszczamy ten opis we właściwym miejscu, czyli na początku naszego ekranu i w tej chwili nasz test wygląda w taki sposób. Oczywiście musimy rozpocząć nowy podgląd, żeby wczytać aktualną wersję tego testu i widzimy na pierwszej stronie najpierw opis i te kilka pytań, które dotyczą tego opisu. Na następnej stronie znowu mamy polecenie czy opis i kilka pytań, które do niego się odnoszą i tak samo na trzeciej stronie. Zauważmy, że ta metoda jest również doskonała w przypadku, kiedy chcemy stworzyć test, gdzie studentom na początku dajemy na przykład jakiś tekst do przeczytania albo nagranie do odsłuchania czy film do obejrzenia, a później na podstawie tego tekstu, nagrania czy filmu studenci mają odpowiedzieć na kilka lub kilkanaście pytań. Wtedy możemy to wszystko umieścić na jednym ekranie
i takich ekranów w teście stworzyć kilka. Zauważmy jednak, że w tak zaaranżowanym teście, jeżeli będziemy mieli włączoną losową kolejność pytań, to niestety te opisy, mimo że je umieściliśmy na pierwszym miejscu każdej strony, nie zawsze będą koniecznie właśnie na pierwszym miejscu. Czyli w takim przypadku lepiej jest oczywiście tą losową kolejność pytań wyłączyć. Natomiast, żeby uzyskać taki efekt, że mamy opis na początku strony, a następnie mamy 3 pytania, ale w dowolnej kolejności, w losowej kolejności wyświetlane studentowi, czy 5 pytań w przypadku trzeciej strony, to możemy to zorganizować w taki sposób, że usunę w tej chwili te wszystkie pytania prawda, fałsz. Zostawiłem tylko opis do strony. Tych pytań prawda, fałsz miałem 5 i te 5 pytań prawda, fałsz znajdowało się w bazie pytań w konkretnej kategorii. Więc teraz, używając przycisku dodaj, mogę dodać pytania w sposób losowy. Czyli wybieram, że chcę wylosować pytania z kategorii zawierającej pytania prawda, fałsz. Tych pytań prawda, fałsz jest 5, więc jeżeli do naszego testu wylosujemy 5 pytań, to zostaną wylosowane wszystkie. Ale dzięki temu, że użyliśmy pytania losowego, te pytania prawda, fałsz wprawdzie wszystkie będą użyte w teście, ale właśnie będą użyte w losowej kolejności. Więc w taki sposób możemy zorganizować stronę, gdzie pytania będą losowane, czy kolejność tych pytań będzie losowana, ale tak czy inaczej zawsze na początku strony będzie opis, czyli polecenie dotyczące tych pytań.